Cześć, witam Was ponownie na kanale Gastrozagadka. Dzisiaj będziemy odkrywali smaki montowni food hallu w Gdańsku na terenie Stoczni Gdańskiej, byłej Stoczni Gdańskiej. Montownia to dawna montownia łodzi podwodnych. Dzisiaj łodzi podwodnych już tam nie ma, ale jak za chwileczkę zobaczycie, ta architektura środka, wnętrza nawiązuje do stoczniowych klimatów. Można znaleźć tam na przykład suwnicę albo te oto drzwi, które zostały jeszcze z oryginalnego projektu, z oryginalnego budynku montowni, czyli tej hali, gdzie składano uboty. Jakoś nie pamiętam, żebyśmy mieli w Polsce jakieś uboty, ale może robili to na eksport albo dla Rosjan. Pewnie tak było. Słuchajcie, ale dzisiaj odcinek jest dość wyjątkowy, bo dzisiaj będzie z nami, ja też robię za profesora, założyłem okulary, jest ze mną drugi okularnik, Rafał. Rafał właściwie zawsze jest z nami, ale dzisiaj będzie szczególnie, bo dzisiaj będzie po drugiej stronie obiektywu. Panie docencie, zapraszam serdecznie, tutaj prawda. Witam serdecznie. Tym razem z drugiej strony obiektywu. Zostałem zaproszony na konsumpcję, więc będę się również dzielił swoimi wrażeniami kulinarnymi, choć w ogóle nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i na ogół jem raczej proste rzeczy, to dzisiaj... Jogurt. Dzisiaj na przykład... Jogurt, zwykle jogurt. Dzisiaj zaszalejemy. Tak. Czy ja coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, chyba nie. No to idziemy. Dyskusja była burzliwa. W zasadzie to możemy dalej dyskutować, ale ustaliliśmy, że przetestujemy dzisiaj kuchnię gruzińską. Ani ja, ani Rafał na kuchni gruzińskiej się zupełnie nie znamy. Mało tego, ja nie kojarzę, żebym kiedykolwiek jadł. Ja w ogóle nie kojarzę takiego państwa, Gruzja. To jest w ogóle tutaj gdzieś, To jest państwo, chyba blisko które gdzieś. Było w Gruzach, jest w Gruzach. W Jugosławii chyba. Możliwe, że w Gruzach dalej było. A, że w Gruzach. Ale Dobra. kuchnię słyszałem, że mają dosyć No i ciekawą. dzisiaj będziemy smakować kuchnię gruzińską. I jak już posmakujemy kuchnię gruzińską, to może posmakujemy też kuchni rybnej. Okej. Chodźcie. แต่พวกนี้มันนี่ yeah พาเธอไปทุกที่เธอต้องการอะไรแล้วเธอแค่บอกผมมาเดี๋ยวพี่คนนี้จะรีบไปหาให้ไวหน้าตาไม่ดีแต่พวกนี้มันนี่ yeah พาเธอไปทุกที่เธอต้องการอะไรแล้วเธอแค่บอกผมมาเดี๋ยวพี่คนนี้จะรีบไปหาให้ไวแต่เธอต้องการอะไร Znaleźliśmy już miejscówkę. Nie było łatwo, bo neon raz świeci, raz nie świeci, więc akurat gdy patrzyłem wcześniej, to nie świecił, potem zobaczyłem i świecił. I mamy. Jesteśmy przy restauracji Chmeli Suneli, co w tłumaczeniu z gruzińskiego oznacza suszone przyprawy. Lista przypraw jest dość duża. Można by było powiedzieć, że jest to taka mieszanka typu zioła prowansalskie, no ale wiadomo, że Prowansja to raczej nie Gruzja. Bo już ustaliliśmy, że Gruzja leży gdzie? W Jugosławii. Jesteśmy w suszonych przyprawach i mamy do wyboru jedzenie, którego zupełnie nie znam. Kaczapuri, kimkali. O, desert, to znam. Gulasz wołowy. Tak, gulasz wołowy. Rafał, dla Ciebie? Zdaje się na ciebie. No Ale coś innego, żebyśmy mogli To popróbować. ja zamówiłem badrijani i skarę, a dla Ciebie zamówimy... A Coś co to jest? lekkiego. Kharcho. Lubisz pikantne? Nie, łagodne. Ja polecam wziąć Dobra, bierzemy chinkali. z mięsem wołowym albo baraninka. A z baraninką zobaczymy, jak smakują. To weźmiemy jedne, nie? Tak, Bo tak. jest ich kilka. Będziemy próbować. Mamy to. No, wygląda ładnie. Wygląda bardzo ładnie. Słuchaj, widelec spadł mi na ziemię. Chcesz nowy? Ten z ziemi. Zasada 5 sekund była.
Dobrze. Chcesz nowy, czy... Nie, no dobra. Osiołkowi w żmoby dano. W jednym owiec, w drugim siano. Dzisiaj nie ma ani owca, ani siana, chociaż jakieś rośliny są tutaj prosto posypane. Zaczynamy jeść. Dobra, próbuj waść, bo stygnie, no. No to próbujemy badzir coś tam. Bakłażan z pastą orzechową. Bardzo smaczne. Tutaj w środku, tu jest bakłażan, a tutaj w środeczku mamy tą pastę orzechową. Czekaj, muszę się dowiedzieć, co to jest to czerwone. To jest spróbować, panie. Co to jest to? Sam jesz? Nie wiem. Dawaj mi. Co to jest? Ja to jestem prosty chłopak. Lubię zjeść. Tomek nie Co to widzi. jest? Poszedł. Jak to się nazywa? Granat. No to jest zimne. Bo to jest przystawka. Mnie to zaskoczyło, bo ja myślałem, że to będzie ciepłe. Ale to jest zimne. Bo to jest dopiero antipasti. To nie wiem, jak się mówi antipasti po gruzińsku. Jak mam być szczery, to mi to tak smakuje takim zawijasem, jak się kiedyś w latach 80. gdzieś szło do cioci na imprezę z rodzicami i tam były takie różne zawijasy na stole. A próbowałeś to z tym granatem? Bo zobacz, tutaj mamy takie ziarenka granatu. I teraz jak ja sobie je, o tak, dam tu. I jeszcze sobie dam trochę sałatki. I teraz to smakuje. Dla mnie jest ok. Jest zielono. Fajnie grillowany bakłażan. Ten granat daje taki fajny smaczek. No oczywiście to jest taka przystaweczka, więc raczej nikt by się tym nie najadł, ale to chodzi o to, żeby po prostu się wystartować, tak, nabrać smaku. No jest okej, ale szału nie ma jak dla mnie. No taka, nie wiem jak to nazwać, taka papajada, zabijasz taki. Szału nie ma. Zabija. Świeże, ale nic specjalnego, jak dla mnie, nie? Dobra, lecimy dalej. Dobra, próbujemy zupkę. Zupka jest taka w miarę gęsta. Od razu mówię, numer 1, nie? Ja uwielbiam takim ostrogonów, to się nazywa na weselach. Tak, albo bogracz jakiś taki Coś gulaszowa. takiego. Ja jestem fanem takich zup, takich mocno pomidorowych z papryką, z mięsem. Świetnie przyprawiona, ona już gryzie trochę w podniebienie, fajnie. Tak, to jest mój smak. Świeżutkie, Jeszcze raz powiem nazwę tej zupy. świetnie wjeżdża. To jest skhere. Skhere. Schere. Zupka Schere. schere. Jak ktoś lubi takie klimaty właśnie gulaszowe, to numer 1 tutaj chyba. No próbuj. Na przykład dla ludzi, którzy robią sobie wesele, można powiedzieć zupka skhere na wesele. No ciekawy jestem, ja też Kurczę, lubię takie zupy. Przyjdę sobie tutaj jeszcze raz prywatnie z żonką, bo naprawdę fajnie wjeżdża zupka. Tak. Świetny smak. Nie za bardzo pomidorowy, nie za bardzo paprykowy, nie przewalone przyprawy, jeśli chodzi o pikantność, jest taka idealna jak dla mnie. No dokładnie, mam te Fajnie same odczucia. kąsa w język, fajnie kąsa w podniebienie. Tak. Zobaczcie, tutaj jest papryczka, jest mięsko, bardzo fajnie ugotowane, nie rozgotowane. To jest wołowina, nie rozwala się, ale też z kolei nie jest gumowa. Tutaj mamy jakieś kiełki, rzeżuchy, czy jakieś inne kiełki, które nadają pewnie bardziej wyglądu niż smaku.
No tak, takie wiadomo, dodatki, ale co tutaj robi, no to właśnie ta papryka, to mięso i ten sos pomidorowy. To jest, Papryczki, ale sprawdzę, czy to jest ta ostra papryka, czy Tak. to jest tylko papryczka normalna. Tak, to są papryczki chili. O tak, to są papryczki chili, bo jak ją wyizolowałem z tej zupy i pogryzłem, to już siła tych przypraw jak gdyby nieco wzrosła. Ale mięsko, patrz, zobacz, pięknie zrobione. jak w błysku, z jednej michy. Ale dobrze. Robi, nie? Będziemy rysować, kto tą zupę będzie kończył. Wszystko jest jeszcze posypane pietruszką. Nie no, tutaj jak gdyby ja nie mam pytań do smaków. No, no. Jest zajebiste po prostu. Dobra, jemy te Próbujemy teraz Kinhali. Dość ciekawa rzecz. Tutaj w restauracji jest dostępne, zaraz zobaczycie instrukcję jedzenia Kinhali. Na tej instrukcji, jak widzicie, ten facet, on nie wymiotuje, to jest tylko takie skojarzenie moje. No i teraz należy te Kinhali odpowiednio jeść. Nadgryźć ciasto, wypić bulion, zjeść pieroga, odłożyć tą końcóweczkę, bo tego się już nie je, to jest pewnie twarde. To demonstruj, panie. No to w takim razie przechodzę od słów do czynów, zgodnie z instrukcją. Bardzo charakterystyczny smak. To nie jest tak jak kołduny u babci. Jest to inaczej, pomimo tego, że... Ale tu jest baranina, więc jest inne trochę mięso. Ale dobre czy niedobre? Jest pewna przyprawa, która dominuje. Ja jeszcze nie potrafię jej rozpoznać, co to za przyprawa jest. Dobra. Nie wiem, może kardamon, nieistotne, nie wchodźmy w to. Ale ona, jej troszeczkę jest moim zdaniem za dużo, ale być może tak ma być. Czyli tutaj, tak jak te instrukcje Tak. zdążyłem załapać, to sobie przegryzam. Taka konsystencja typowo pierogowa jest. Rozpoznajesz smak tej przyprawy? Kminek? Może, ale to bardziej kmin rzymski, bo to nie jest normalny kminek. Przeprowadziłem śledztwo i już wiem, co tak dominuje w smaku tych Kinhali. To kolendra. Kolendra. Nie Nie rozpoznałem jej od razu, choć znam jej smak, ale tym razem się nie udało. Pewnie jakieś tam inne przyprawy jeszcze były. Ale jak dla mnie trochę dużo tej kolendry, ale nie dają jej w formie suszonej, pomimo nazwy restauracji suszone przyprawy, dają ją w formie świeżej, zielonej. Dla mnie ta zupka, nie porównywałbym jej do stroganowa, czy do strogonofa, jak to woli, a raczej nazwałbym ją zupą gulaszową. Taka w zasadzie, jaką ja gotuję w domu, natomiast ja nie używam świeżych papryczek chili, tylko daję z wygody i lenistwa suszone chili. Jeśli chodzi o te pierożki, to są charakterystyczne i być może tak właśnie smakują, żeby nie smakowały jak nasze polskie pierogi. Więc ta kolendra daje pewną różnicę i jeśli ktoś myśli, że na przykład zje coś ciekawego, ale to tylko normalne pierogi, a są zawinięte, nie, tak nie jest. Poza walorami smakowymi montownia dba również o naszą formę fizyczną, bo jest tutaj samoobsługa. Trzeba sobie jedzenie na takiej tacuszce przynieść, oczywiście nie narozwalać, a potem jak już się skończy, to takie naczynia trzeba odnieść na miejsce. Słuchaj, jak już tu jesteśmy, zjedzmy coś jeszcze i nakręcimy. Pierwsze z brzegu, co tam będzie? O, mamy ryby. ryby. O, dobra, rybka nie jest zła. Zobaczymy, jak smakują rybki, ale
Weźmy jakiś mniejszy zestaw, bo ja już się najadłem, szczerze mówiąc. Nie, tak, na Tak, tylko podpróbowanie. No. skostujemy sobie. Dzień dobry. ดีแต่พวกนี้มันนี่ yeah พาเธอไปทุกที่เธอต้องการอะไรแล้วเธอแค่บอกผมมา เดี๋ยวพี่คนนี้จะรีบไปหาให้ไวหน้าตาไม่ดีแต่พวกนี้มันนี่ yeah Podano do stołu rybka wjechała. Jest to sandacz. Sandacz. Sandacz w tempurze. Okej, i co Dla mamy? niewtajemniczonych tempura to takie ciasto. Mąka pszenna. Podobno tak poinstruował mnie pan. Mąka pszenna, trochę skrobi ziemniaczanej, woda. No i tak. Przyprawy, I nie? mamy sandacza. Do tego, do sandacza jest też, może przewrócę, to jest pire z zielonego groszku. Posypane czymś. Nie wiemy czym. Cytrynka. Jemy? No i myślę, że będziemy kosztować. Byłem kiedyś w Anglii i skusiłem się na fish and chips w Anglii. Mi się też to tak skojarzyło. Fish and I chips. tam takie podawano właśnie zielony pire z zielonego groszku. Dokładnie. I to było coś najgorszego, co jadłem w życiu, chyba. Taka mdła, bezsmakowa papka. Zaraz zobaczymy, czy to jest też mdłe i bezsmakowe. A mi ten goszczek smakował tam w Londynie. O, to ma bardzo fajny smak. Tam jest, czuję czosnek. Pokaż, panie kolego, bo To nie jest na ostro, ale nie jest, znaczy jest na słono. Jest z czosneczkiem. fajne, delikatne takie. Tak, bardzo fajna rzecz. No Także zwracam honor. i ciepłe. Myślałem, że to będzie zimne. W odwrotności do tego gruzińskiego I to ma smak. przystawki. Bo I to, to ma smak, co no. jadłem, nie miało smaku. Zresztą jak wiele potraw angielskich. Dobra, dawaj Miał po smaku. jednej rybce, tak? No smakowo pewnie się broni. Zobaczmy jaka jest. Możemy dać bliżej aparat, zobaczymy jak to czy to jest chrupiące, czy to jest guma, czy Jest to jest, chrupiące, zdecydowanie jest chrupiące. tak, to ciasto jest chrupiące. I teraz gdy to przekroję, tak, łatwo się to kroi. chrupiące. Bardzo olejem. ładny białe mięsko sandacza. Świeżego. Bardzo ładny zapach, nie czuć w ogóle, czasami jak rybę czasami można gdzieś zjeść, to ryba ma taki specyficzny, kto by pomyślał, rybi zapach, ta nie ma, więc zakładam, że jest świeża. Zobaczcie jaki jest stosunek ryby do tej tempury. Tu jest przewaga ryby, a tempura jest dodatkiem. To fajne. Myślę, że jeśli ktoś lubi rybkę i frytki, śmiało. No, ja myślę, że to i tak jest dużo smaczniejsze danie niż w niejednej nadmorskiej po prostu budce W gdzieś. jednej nadmorskiej restauracji nie zjadłbyś sandacza za 52 zł w takiej wersji. To tutaj potrafiłbyś 152 zł. No, dokładnie, trzeba oddać, że A faktycznie... tutaj dwa solidne kawałki sandacza, to trzeba przyznać. 100 frytek, Tak. duża porcja tego groszku za 52 zł. No, Także uważam, że cenowo bo w Krynicy to byśmy zapłacili 120, nie? A, za zdecydowanie. sandacza lekko. Także generalnie na plus. Na plus. See you. Ale zdania są podzielone, no bo tobie mniej, a mi bardziej. Znaczy nie, to nie jest złe danie, żeby było oczywiste, aczkolwiek ja wolę taką rybkę bardziej gdzieś na parze, bardziej gdzieś albo z piekarnika, niż coś takiego. No to jest taki, taki sea fast food, no. No i co myślisz o tej montowni? Bo ja mam dobre wrażenia. Bardzo fajne miejsce i bardzo fajnie, że taki duży wybór różnego jedzenia. Co prawda my spróbowaliśmy tylko dwóch, ale dużo tam jest. Dużo. Ja tutaj nie ukrywam, jestem już któryś raz z rzędu.
No ale to jesteś światowy, pamiętaj. Jestem światowy, No. tak, więc byłem tutaj i jadłem w różnych miejscach i mam swoje jakieś tam przemyślenia i opinie na temat tych różnych restauracji, ale ja ogólnie lubię takie miejsca, gdzie ludzie przychodzą, biorą sobie to, na co mają ochotę z różnych kuchni, mogą usiąść sobie w jednym miejscu, wiesz, pogadać, jest wesoło, kolorowo. przyjemnie. Tak, browarka można wypić jak ktoś Można, pije. tak. Chociaż nie pijemy, to nie spróbowaliśmy bezalkoholowego. Ja piłem, tutaj są jakieś tam żywce i tak dalej, jak ktoś lubi, nie? Bez reklamy. Ale są bezalkoholowe. Jest też bar fajnie wyposażony, jak ktoś ma Właśnie ochotę ten na- bar jest duży, ich w ogóle jest chyba 3. 3 bary? Czytałem, albo... Ja kojarzę ten jeden duży i z boku jest taki jeszcze właśnie jeden Okej. z browarami, nie? No, Podsumowując, podsumowując, kuchnia gruzińska bardzo ciekawa. Jeśli Fajna. ktoś nigdy nie próbował kuchni gruzińskiej, to na pewno ciekawa opcja, żeby spróbować pewnych innych smaków. Trochę żałuję, że nie starczyło miejsca w brzuchu na te haczapuri, te ich takie placki, bo to mogłoby być też ciekawe. No ale może następnym razem, bo wyglądało to smakowicie. Chociaż to takie, wiesz, zapychacze, nie? Tak. Trochę, takie pizze ich, nie? Tak. Dziwne. Ale tak, zupka bardzo fajna i te kinkali i badże. zupka super. To jakby na dzisiaj to z tych wszystkich tam 4 czy 4 potraw, które jedliśmy, to numer 1. Nie? I też myślę, że taka najfajniejsza, najodżywcza, nie? I taka smakowo wyrazista, fajna, numer 1. Mnie osobiście też rybka smakowała. Ten sandaczek był bardzo, bardzo fajny, delikatny. Dobry, naprawdę dobry. Rzeczywiście wolałbym, szczerze mówiąc, mi ta tempura to tam w ogóle niepotrzebna, nie? Nie. Bo jak już dali na głęboki tłuszcz, to mogliby to dać, wiesz. Ale wiesz, ludzie lubią czasami jak chrupie, nie? O, to No takie tak. chrupiące, A poza tym wtedy jest więcej, nie? Można, jest więcej kalorii, zdecydowanie. Nie? więc tak. Ale ja bym wolał tak bez tej chyba, w tej wersji bez. Byłaby chyba, bo sandacz jest w ogóle pyszną rybą, jest bardzo cenioną kulinarnie przecież. No i wiesz, wysoka zawartość białka, nie? Kwasy omega-3. Zdrowa rzecz. No ryba, panie, ryba to... Rybka zawsze będzie zdrowa. I ryba, panie, to pływać lubi też. No, więc włoska, tajska, chińska, japońska. Co tam jeszcze było? No gruzińska. Amerykańska, to bo i są byliśmy. też hamburgery. Jest amerykańska, bo są tam jakieś steki, hamburgery. Tak. Jest też meksykańska, bo też widziałem, że jest... Grecka kuchnia jest. Grecka. Tak, No i więcej grzechów nie pamiętam. ja też nie. Ale tak, no to... Dla myślę, że- każdego coś miłego. Każdy coś na pewno fajnego znajdzie. Tylko uważajcie, żeby wam ktoś drzwi nie podmienił w samochodzie, nie? No to Do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. dziękuję, panie docencie, ale okulary załóż. Zakładam, żeby było, że jest 2 inteligentnych. Szanowni Państwo, z naszego magazynu naukowego o naukach kulinarnych żegna się z Państwem profesor Tomasz i docent, doktor habilitowany Rafał. Rehabilitowany. Habilitowany. La 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 la. Kurwa, tu parkowałem. Przecież ty drzwi mi ktoś wymienił w furze.